Tulka, 4-letnia sierota. Była wesołą i słodką dziewczynką. Lgnęła z miłością do każdej osoby, która wzięła ją w ramiona, by ją rozpieszczać i bawić się z nią. Napełniała radością każde żydowskie serce i wszyscy znajdowali w niej pocieszenie. Piękna, mała dziewczynka, niewinna, prawdziwy aniołek. Znalazła tutaj w tym domu śmierć. Nie ukrywaj twarzy Twojej przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi Twego. Pomocą moją zawsze byłeś, nie porzucaj mnie. Nazywam się Waldemar Choryński. Sokoły są moją małą ojczyzną. Przyjeżdżam tu od 60 lat. Na cmentarzu dzisiaj przed chwilą odwiedziłem moją mamę. Jestem z tym miejscem związany od zawsze. Cieszę się, że dzisiaj mogę Państwa powitać na uroczystości poświęconej czczeniu pamięci 7 mieszkańców Soku, naszych dawnych sąsiadów pochodzenia żydowskiego, którzy tutaj w tym domu zostali zamordowani dokładnie 80 lat temu. Basia Weinstein, lat 20. Urodziła się w Święcianach w rodzinie zamożnych rodziców. Była księgową. Przeszła przez wszystkie 7 etapów piekła. Była, podobnie jak reszta Żydów, w ciągłym niebezpieczeństwie śmierci. Znosiła głód i cierpienie, aż po wyzwoleniu z obozu Gutau w Austrii trafiła do Soku, gdzie wierzyła, że znajdzie bezpieczne schronienie wśród innych Żydów. Los okazał się dla niej okrutny. Pierwsza gmina żydowska powstała w XVIII wieku. W 1765 roku mieszkało tu 165 Żydów. Przez cały wiek XIX do początku XX Żydzi stanowili ponad 90% populacji Soku, osiągając w 1911 roku apogeum. Na 4125 mieszkańców było 3760 Żydów, to jest 91%. W 1915 roku Niemcy powołali na burmistrza Soku Altera Makowskiego, zwanego Małym Alterkę. Nigdy więcej nie zdarzyło się, aby Żyd pełnił w Sokołach tak wysoką funkcję. W latach 30. Sokoły stały się sceną antyżydowskich wystąpień, bojkotu handlu, rozbijaniu straganów, wybijaniu szyb organizowanych przez Stronnictwo Narodowe. Przywracająca porządek policja zastrzeliła jednego z narodowców, a kilku trafiło do Berezy Katowic. Niemcy wkroczyli do Soków 10 września 1939 roku. Zamordowano wówczas sklepikarza Altera Słodkiego, Chaima Pelczaka, rabinów Jankiela Kalmana i Abrahama Josela oraz 20-letnią Heiche Allenberg. Sowieci wkroczyli do Soku 23 września 1939 roku. W okresie sowieckiej okupacji Żydów, podobnie jak Polaków, wywożono. Ofiarami wywózek na Syberię był Palek Goldstein, przewodniczący gminy, Leibel Zilberstein z rodziną, nauczyciel Abraham Wasserman, Mendel Flera, handlarz bydłem i 5-osobowa rodzina Gedali Słodkiego. Niemcy w 1941 roku utworzyli w Sokołach getto otwarte. Likwidacja getta nastąpiła 2 listopada 1942 roku. Inżynier Dawid Żółty urodził się w 1909 roku. Mając 18 lat skończył świecką szkołę, uczył się intensywnie. Udało mu się uzyskać świadectwo dojrzałości. Biegle władał językiem polskim, niemieckim, był elokwentnym mówcą, a jego przemówienia hipnotyzowały słuchaczy. W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu z hitlerowskiego piekła został duchowym przywódcą ostatniej gminy żydowskiej w Sokołach. Żydzi zwracali się do niego ze swoimi troskami oraz problemami i prosili o radę lub rekomendację, a on wszystkim pomagał nie tylko radą, ale i działaniem. Jego wyjątkowe oddanie staruszce matce było cudowne. Z matką przebywał w bunkrze przez 22 miesiące. Po wyzwoleniu zaproponowano mu pracę inżyniera, ale nie przyjął jej.
by matki nie zostawić samej. Jego zdaniem i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem jedynym, największym pragnieniem każdego Żyda, który pozostał przy życiu, powinna być emigracja do ziemi Izraela i zamieszkanie wśród jej mieszkańców. Nie spełniły się marzenia Dawida. Jego czysta krew została tutaj przelana. Wojnę w okolicy Soku udało się przeżyć nielicznym, około 50 osób. Ginęli nie tylko z rąk Niemców, ale również Polaków. Na wysepce na Narwie w Aniele miejscowi gospodarze zamordowali 10 ukrywających się tam Żydów. Ale byli też tacy, którzy mimo grożącej kary śmierci ratowali swoich żydowskich starszych braci w wierze. Małżeństwo Krysiewiczów dawało schronienie 8 zaprzyjaźnionym Żydom z Soku. Zadenuncjowani wszyscy zostali zamordowani przez żandarmerię z Tykocina. Na kolonii wsi Bruszew Stanisław Kalinowski uratował życie 5 Żydom, dając im schronienie od listopada 1942 roku do lipca 1944 roku. We wsi Kowaleszczyzna Stanisław Śliwowski najpierw próbował ocalić Bubczę Szafran z rodzicami, potem uratował Wacława Kornbluma, pochodzący z parafii Sokoły. Ksiądz Adolf Kruszewski ratował żydowskie dzieci w Jabłoni Kościelnej. Los ocalałych z zagłady sokołowskich Żydów dopełnił się tutaj 17 lutego 1945 roku, gdy ofiarami mordu padło 7 z 20 świętujących szabat w domu Mordechaja Surowskiego przy ulicy Mazowieckiej 32, w tym 4-letnia Tolka i 13-letni Szajkę. Historia ta została opisana w biuletynach IPN, jak też wydanej w 2006 roku sumptem Urzędu Gminy Sokoły książce z Sokołem w herbie. Sokołowscy Żydzi pozostawili po sobie wspomnienia. Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Sokołach, możemy się spodziewać jej publikacji. Na wspomnienie tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce na polskiej ziemi, zarówno w wydzielonych gettach, jak i w obozach zagłady i w obozach koncentracyjnych, Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II, papież, święty papież, wypowiedział takie słowa: ten naród żył z nami przez pokolenia, ramię w ramię na tej samej ziemi, która stała się w jakiś sposób nową ojczyzną jego rozproszenia. Temu narodowi zadano straszliwą śmierć w milionach synów i córek. Najpierw napiętnowano ich szczególnym piętnem, potem zepchnięto do getta osobnych dzielnic, potem wywożono do komór gazowych, zadając śmierć tylko za to, że byli synami i córkami tego narodu. Mordercy czynili to na naszej ziemi, może po to, by ją zhańbić. Ale nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych ofiar. Przez taką śmierć ziemia staje się relikwią. Jan Paweł II, papież. Strona 7, psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, usłysz mój głos. Niech będą uszy Twoje otwarte na głos błagania mego. Jeśli pamięć o występkach zachowasz, Panie, któż się ostoi? Ale z Tobą jest przebaczenie, abyś w bojaźni był czczony. Nadzieję pokładam w Panu. Nadzieję w Panu pokłada dusza moja. Czekam na Jego słowo. Dusza moja czeka na Pana, bardziej niż straże na przyjście poranka. Niż nocne straże na przyjście poranka. Oczekuj, Izraelu, Pana, bo w Panu jest łaska i wielka moc odkupienia. On sam odkupi Izraela ze wszystkich win.
Chaim Tuwia Liwak, ojciec dwóch zamordowanych synów, Szammaja i Szajkele. Był słusznie uważany za szczęśliwszego nawet niż ktokolwiek inny spośród ocalałych w Sokołach. Cała jego rodzina pozostała przy życiu i wróciła do Sokół. Wśród swoich dzieci miał 3 wysokich synów i 1 córkę. 2 jego synów padło ofiarą bestialskiego mordu w domu Mordechaja Sularskiego, a potem jego 3. syn Jakow został zamordowany. Szamaj Litwak miał 19 lat, kiedy zmarł. Ukończył szkołę powszechną, otrzymał wykształcenie religijne. Był uroczym chłopcem, zdolnym do wszelkiego rodzaju prac i chętnie innym pomagał. Jego ojciec Chaim Tuwia nie zrobił nic, nie skonsultowawszy się z własnym synem. Szajke Litwak miał 13 lat, kiedy został tragicznie zamordowany i stał się ofiarą 17 lutego 1945 roku. Nie opuszczaj mnie, Panie, mego zbawienia, choćby ojciec i matka opuścili mnie, Pan mnie przygarnie. Naucz mnie drogi Twojej i wyprowadź na równą ścieżkę, na przekór tym, co mnie nienawidzą. Nie wydawaj mnie na wolę ciemiężycieli moich, gdyż powstają przeciwko mnie fałszywi świadkowie i którzy złością dyszą. Przemówienie wygłoszone przez doktora Szymona Datnera po żydowsku nad otwartym grobem 7 zamordowanych w Sokołach Żydów. Pogrzeb urządzony przez gminę żydowską w Białymstoku odbył się 22 lutego 1945 roku. Żydzi, bracia i siostry, Żydzi zginęli. Żydowski był ich język, po żydowsku ich pożegnam. 800 lat temu przyszliśmy do tej ziemi z zachodu, przyszliśmy z Niemiec. Krzyżowcy, Niemcy i nie Niemcy po okrutnej rozprawie z Żydami nad Renem zmusili resztkę żywych do wędrówki na wschód. Było nas wtedy mało i dziś jest nas mało. Między tymi 2 wydarzeniami leży historia żydostwa polskiego. Jedna z najcudowniejszych pereł w żydowskiej koronie. Dziś żegna swych poległych braci garstka kilkuset Żydów białostockich. Oto wszystko, co zostało z 50-tysięcznej niegdyś gminy. W Polsce z 3,5 miliona Żydów zostało kilkadziesiąt tysięcy. Kto to sprawił? Znowu Niemcy. Niemcy stoją jak krwawe widmo przy narodzinach i zgonie żydostwa polskiego. Pamiętacie ostatnie momenty tego zgonu? Czy pamiętacie słowa straszne, na dźwięk których bledły lica i drżeli najodważniejsi? Czy pamiętacie akcja? Czy pamiętacie, Żydzi białostoccy, daty 2 listopada 1942 roku, 5 lutego 1943 i 6 sierpnia 1943? Czy pamiętacie puste ulice Białegostoku podczas akcji? Ciche pochody śmierci, transporty. Ten koszmar jest już za nami. Od pół roku jesteśmy wolni, ale dziś stoimy nad grobem 7 zamordowanych braci i sióstr naszych, gdy wspominamy, że niedawno w powiecie bielskim padło 11 ofiar żydowskich. To muszę wam jasno i wyraźnie oświadczyć. Akcja dalej trwa. Hitler wymordował 99% narodu żydowskiego. Ręka jego i duch jego uzbrajają ręce, którymi chce zniszczyć tę resztę. Wydaje im się, że za dużo nas jeszcze zostało. Zarażeni duchem Hitlera, faszystowscy mordercy własnego chowu chcą wykończyć garstkę cudem ocalałych Żydów.
Sytuacja jest dzisiaj inna. Nie kryjemy się już po norach i schronach, nie brodzimy po bagnach i lasach. Przed niebezpieczeństwem, które nam grozi, możemy się chronić otwarcie i będziemy się bronić, a aparat państwowy nastawiony jest na to, by nasze życie chronić. Postawą naszą wobec niebezpieczeństwa, które nam grozi, musi być opór i walka. Dzięki temu, że nie chcieliśmy się dać i wielu z nas sięgnęło po broń, utrzymaliśmy się. Tę mobilizację do walki przeprowadzić musimy i przeprowadzimy. W walce tej nie jesteśmy samotni, bo z nami jest cała demokratyczna część społeczeństwa polskiego, która wypowiedziała reakcji walkę na śmierć i życie. Że zwycięstwo będzie nasze tak nad Niemcami, jak i wspólnikami, nikt w to dzisiaj nie wątpi. Że walki z czarnymi mocami rozgrywać się będą, jak to zwykle bywało, na naszej skórze, że padać nadal będą niewinne ofiary, niestety z tym musimy się liczyć. Wiem, że trudno mi pocieszyć Cię, matko, dla której syn Twój był całym życiem, więcej niż Twoje życie. Wszak oddałabyś chętnie swe życie za niego, gdyby Ci wybierać pozwolono. Wiesz, że urodziłaś dziecko i wychowałaś człowieka i skarb Twój gwałtem od Ciebie zabrano. Nie ma czym Cię pocieszyć. Płacz więc, matko, nad Twym synem utraconym. Płacz, jeśli możesz jeszcze płakać. Wielu z nas płakać już nie umie. Wyschło we mnie źródło łez i nie znam błogosławieństwa płaczu. Wypłacz, matko, żałobę i rozpacz milionów matek po zamordowanych ich dzieciach. Ich ból obłędny, gdy ich od dzieci odrywano. Wypłacz ból matek, gdy im w schronach właśnie bracia dzieci dusili. Płacz nad matkami, które w schronach własnymi rękami swe dzieci dusiły. Niech łzy Twoje ukoi rozpacz ojca, który tu skamieniały z bólu żegna na wieki dwóch swoich synów. Wypłacz, mateczko, ból męża, który żegna swą żonę. Wypłacz tragedię dziewczyny, która ocalała z obozów Gutau i krwawą ironię cudu ocalałego z obozu śmierci w Oświęcimiu. Obu im dane było wyjść żywymi z piekła. Ręka tchórzliwego dosięgła ich w Sokołach. Ale co wstrząsa nami najbardziej, to małe, leżące przed nami pisklątko. Czy widzieliście, jak leży z rozwartymi swymi niebieskimi oczami, z twarzyczką tak pogodną, ufną, że nikt krzywdy maleństwu nie wyrządzi? Kto może zabić dziecko? I zaprawdę, bracia, to dziecko martwe z przestrzeloną potylicą to znak największej hańby człowieczeństwa. To wotum nieufności dla ludzkości. Co to jest ludzkość? Gdzie jest ludzkość? Jeśli znalazła się ręka, która mogła skierować automat na dziecko, to kłamstwem jest kultura, postęp i człowieczeństwo. Obywatele Polacy, pozwolicie, że powiem wam kilka słów, gdy żegnamy tu swych pomordowanych braci. To podkreślę od razu, że nie winimy Polski ani narodu polskiego za ten ohydny mord. Przedstawiciel partii politycznych i związków zawodowych wypluł ich dziś z łona narodu polskiego i przeklął matki, które zrodziły takich potworów. Przecież mówili po polsku, nie byli Polakami. Wiemy, że wstrząsnął wami ten mord i potępiacie go, jesteście sercem z nami, o czym świadczy wasza tu obecność. Proszę was jednak, zapamiętajcie jedno. Mordy będą się powtarzać. Nie pomoże milicja i funkcjonariusze bezpieczeństwa, jeśli tylko swoimi własnymi środkami
i tylko swoim własnym aparatem zechcą działać. Niebezpieczeństwo da się zażegnać tylko wtedy całkowicie, jeśli całe społeczeństwo stanie do walki z mordercami. Jeżeli mordercy w żadnej grupie i warstwie ludności nie znajdą najmniejszego oparcia. Koniec. Nie, jeszcze jest. Jeszcze kawałeczek jest. Przepraszam, ale się skleiło. Krewni zmówią kadysz po swoich najbliższych. Za tych, którzy nie zostawili krewnych, kadysz powie nasz wiceprzewodniczący Związku Gmin, obywatel Dorn, oraz kto zapragnie. My wszyscy jesteśmy ich najbliższymi krewnymi. Jesteśmy też krewnymi i to bliskimi braćmi między sobą po krwawej tragedii naszego narodu. Pewien jestem, że zobaczę dobroć Pańską w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, niech umocni się serce Twoje, tak oczekuj Pana.